Szanowni Państwo, w moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o Polakach, którzy wstąpili do bolszewickiej CZK. Jej twórcą był również Polak Feliks Dzierżyński. Dowiecie się, ilu ich było, co rzeczywiście nimi kierowało i jakie były ich losy. To temat nieobecny w polskiej historii i dlatego właśnie postanowiłem Państwu o tym opowiedzieć. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. W obejściu był niesłychanie skromny, taktowny i odpowiedzialny. Ze współtowarzyszami zawsze dzielił się ostatnim kęsem chleba. Lubili go wszyscy bez różnicy przekonań politycznych. Nigdy się nie śmiał. Dziwna była ta jego twarz i jego oczy. Takie pełne dobroci, ale jakby przesłonięte mgłą zamyślenia. Tak wspominał szefa bolszewickiej CZK Feliksa Dzierżyńskiego, jego dawny kolega z zesłania Stanisław Andrzej Radek. Działacz socjalistyczny i jeden z bohaterów powieści Stefana Żeromskiego Syzyfowe prace. Pomimo takich cech, Dzierżyński stał się symbolem krwawego terroru bolszewików i ich bezwzględności wobec swoich wrogów. Za zasłoną delikatnego i dobrego człowieka, jak wspominał Dzierżyńskiego Radek, w istocie krył się krwawy potwór. Ale Dzierżyński stał się nim dopiero, gdy stanął na czele wszechwładnej bolszewickiej CZK. Był rodowitym Polakiem, pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej o patriotycznych tradycjach. Już w młodości związał się z ruchem rewolucyjnym, za co wielokrotnie był zsyłany przez carskie władze na Syberię. Bolszewicka rewolucja, która wybuchła w Rosji w listopadzie 1917 roku, uwolniła Dzierżyńskiego z moskiewskiego więzienia Butyrki, gdzie wtedy przebywał. Jako doświadczony rewolucjonista znający Lenina, szybko znalazł się w jego najbliższym otoczeniu. I równie szybko został obdarzony przez Lenina bezgranicznym zaufaniem. Już 7 miesięcy później na jego polecenie stanął na czele nadzwyczajnej komisji do spraw walki z kontrrewolucją i sabotażem, zwanej potocznie CZK. Najważniejszym celem jej działania była likwidacja wrogów rewolucji. I Dzierżyński to zadanie realizował z fanatycznym zaangażowaniem i bezwzględnością. Tego samego zresztą wymagał od swoich ludzi. Siłą rzeczy liczba ofiar CZK błyskawicznie rosła, sięgając setek tysięcy ludzi. Historycy, żartując niekiedy z Dzierżyńskiego, podnoszą, że żaden Polak nie zabił tylu Rosjan, co właśnie on. Ale oprócz Dzierżyńskiego w bolszewickiej CZK znalazło się wielu innych Polaków chcących zrobić karierę. Niektórym z nich udało się nawet objąć wysokie kierownicze funkcje. Mówiono nawet wtedy w bolszewickiej Rosji o bezwzględnej polskiej bandzie czekistów. Za tym stwierdzeniem stało przekonanie o tym, że to Polacy odgrywają w CZK rzeczywiście najważniejszą rolę. Powstaje więc pytanie, jak mogło się to stać? Czy Polakom w wyborze takiej drogi rzeczywiście nic nie przeszkadzało? Przecież to oni jako pierwsi oparli się bolszewizmowi i niemal złamali mu kręgosłup w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. A tymczasem tak wielu z nich podjęło służbę w bolszewickiej
czeka? Odpowiedź na to nie jest wcale łatwa. Zacznijmy jednak od stwierdzenia, że Polaków, zwłaszcza w samym kierownictwie czeka, rzeczywiście było wtedy sporo. Jak podaje Nikołaj Iwanow, rosyjski historyk od lat mieszkający w Polsce, w 1918 roku Polacy stanowili 8,9% wszystkich czekistów na kierowniczych stanowiskach. Znacznie więcej było Łotyszy, bo aż 50,4%. Rosjan, Ukraińców, Białorusinów było łącznie 25,9%, a Żydów było 12,1%. Nie jest więc prawdą stwierdzenie, że Polacy byli najliczniejszą grupą narodową w kierownictwie czeka, bo jak wynika z wyliczeń rosyjskiego historyka, Łotyszy, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i Żydów było znacznie więcej. Polacy, którzy zaciągnęli się do czeka, w większości byli zawodowymi rewolucjonistami ze sporym doświadczeniem w rewolucyjnej działalności. Ich polska narodowość nie miała dla nich żadnego znaczenia, tak samo zresztą jak dla samego Dzierżyńskiego. Dla nich wszystkich liczyły się przede wszystkim ideały bolszewickiej rewolucji, która narodowość jako taką przekreślała. Dlaczego zatem tak wielu z nich objęło, i to dość szybko, kierownicze stanowiska? Otóż było tak z jednego zasadniczego powodu. Wśród bolszewików istniało silne przekonanie o tym, że Polacy to ludzie, którzy mają autorytet, są dzielni i zdyscyplinowani i mają wysokie kwalifikacje rewolucyjne. To właśnie dlatego byli oni tak mile widziani nie tylko w samym czeka, ale także w innych instytucjach bolszewickiego państwa. Ale był jeszcze jeden czynnik, który wydawał się sprzyjać Polakom w takiej karierze. Otóż ich służba dla bolszewików mogła być zwiastunem zapowiadającym przyszłą bolszewizację Polski. Prawie wszyscy Polacy, którzy pełnili w czeka funkcje kierownicze, zaczęli służbę w jej szeregach w latach 1917-1923, a więc już w pierwszym okresie jej funkcjonowania. Byli też w zdecydowanej większości protegowanymi jej szefa, Feliksa Dzierżyńskiego. I tak jak on, równie ślepo wierzyli w ideę bolszewickiej rewolucji, będąc przekonanymi o tym, że aby mogła ona ostatecznie zwyciężyć, dopuszczalne są wszelkie metody, nawet te najbardziej okrutne i krwawe. Polacy, którzy znaleźli się w kierownictwie czeka, nadzorowali prowadzone śledztwa, zlecali brutalne tortury aresztowanych, decydowali o wielkich operacjach represyjnych wobec ludności i masowych egzekucjach, zakładali obozy sowieckiego gułagu. Wyznawali zasadę, którą jako pierwszy zastosował kiedyś szef policji z czasów Napoleona, Józef Fouché. Mówiła ona, że w walce z wrogiem nie należy gardzić najbardziej nikczemnymi metodami. Wielu z nich, zanim jeszcze objęło kierownicze stanowiska, miało już krew na rękach, także polską. 4 z nich, którzy pracowali w centrali na Łubiance, miało stopnie generalskie. 1 z nich miał stopień podpułkownika. Najwyższym stopniem legitymował się Stanisław Redens, komisarz bezpieczeństwa wewnętrznego czeka pierwszej rangi. Prywatnie był on szwagrem Nadjeżdy Aliłujewej, żony Stalina. Z kolei Roman Pilar, inny z nich, stał na czele obwodowego ogniwa czeka w Saratowie i miał stopień komisarza bezpieczeństwa wewnętrznego drugiej rangi. Jego zastępcą był także Polak Ignacy Sosnowski-Wel-Dobrzyński, który był komisarzem bezpieczeństwa wewnętrznego trzeciej rangi. W obwodzie kalininńskim szefem czeka został major Wiaczesław Dąbrowski,
a w obwodzie południowo-kazachstańskim kapitan Stanisław Pintal. Najciekawszą postacią w tym gronie był Ignacy Sosnowski-Wel Dobrzyński. Nie miał on za sobą doświadczeń zawodowego rewolucjonisty, tak jak jego polscy koledzy. Był polskim szpiegiem, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku dostał się do bolszewickiej niewoli. Mając świadomość tego, że zostanie niebawem rozstrzelany, postanowił przyłączyć się do bolszewików. W rezultacie tego Dzierżyński osobiście zarekomendował go u Lenina, który nakazał go przyjąć do pracy w CZK. I tak rzeczywiście się stało. Po śmierci Dzierżyńskiego w 1926 roku szefem CZK został jego dotychczasowy zastępca Wiaczesław Miężyński. Kontynuował on politykę swojego poprzednika i patrona, przyjmując do służby w CZK kolejnych Polaków. Miężyński był bardzo ciekawą postacią. Urodził się w polskiej, ale już nieco zrusyfikowanej rodzinie szlacheckiej na Kresach. Podczas studiów w Petersburgu związał się z bolszewikami i wziął udział w rewolucji 1905 roku. Po jej stłumieniu wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zainteresował się okultyzmem, który potem praktykował. Gdy w listopadzie 1917 roku wybuchła bolszewicka rewolucja, powrócił do Rosji. Najpierw został bolszewickim komisarzem do spraw finansów, a potem konsulem bolszewickiej Rosji w Berlinie. W końcu 1919 roku Dzierżyński zaproponował mu służbę w szeregach CZK i Miężyński ofertę Dzierżyńskiego przyjął. Został skierowany do wywiadu CZK, głównie dlatego, że znał aż 12 języków. Szefem wywiadu CZK był wtedy inny Polak, Józef Unszlicht. Ten ostatni był zawodowym rewolucjonistą pochodzącym z Mławy. W 1923 roku Miężyński został zastępcą Dzierżyńskiego, a po jego śmierci jego następcą. Miężyński szczególnie mocno zaangażował się w niszczenie rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Jego pomysłem było również zbudowanie całej sieci obozów pracy i uczynienie z nich wielkiego przedsiębiorstwa opartego na niewolniczej pracy więźniów. Aby ich nie brakowało, Miężyński organizował pokazowe procesy wrogów klasowych. Za jego czasów CZK stała się potężnym aparatem represji, którego elementami były między innymi powszechne donosicielstwo, stale panujący w kraju strach, masowe aresztowania i egzekucje, setki więzień i obozów pracy. Miężyński, podobnie jak Dzierżyński, stanął po stronie Stalina, a nie jego partyjnych konkurentów. Ale nie uchroniło go to przed tragicznym losem. Jego następca na stanowisku szefa CZK, Genrich Jagoda, w 1934 roku otruł go na polecenie Stalina. Tak później twierdził generał Paweł Sudopłatow, główny cyngiel epoki Stalina. Śmierć Miężyńskiego zakończyła okres, w którym Polacy odgrywali tak znaczącą rolę w kierownictwie CZK. Potem wszystko zaczęło się zmieniać, pomimo tego, że Jagoda również był Polakiem. On sam zresztą nie utrzymał się na stanowisku szefa CZK zbyt długo. W 1937 roku został oskarżony o spisek przeciwko Stalinowi i kilka miesięcy później rozstrzelany. Zastąpił go Nikołaj Jeżow, który był już rdzennym Rosjaninem. Ten ostatni dokonał depolonizacji sowieckich organów bezpieczeństwa. Było to zresztą częścią tzw. antypolskiej operacji uruchomionej w całym państwie. W jej ramach uśmiercono prawie 150 000 Polaków mieszkających w Związku Sowieckim.
Jeżow zadanie depolonizacji Czeka skutecznie zrealizował. O ile jeszcze w 1936 roku liczba Polaków w NKWD, spadkobiercy Czeka, oscylowała w granicach 5,5%, o tyle rok później spadła ona do 3,5%, a w 1938 roku wynosiła już tylko 0,5%. U progu II wojny światowej Polaków w szeregach NKWD już w zasadzie nie było. Dobiegły ostatecznego końca kariery tych, którzy pełnili w niej funkcje kierownicze. Z Sosnowskiego wel Dobrzyńskiego zrobiono wiceszefa szpiegowskiej Polskiej Organizacji Wojskowej, która miała działać w całym Związku Sowieckim. I w 1937 roku go rozstrzelano. W kierownictwie Polskiej Organizacji Wojskowej ludzie Jeżowa umieścili także Pilara Dąbrowskiego i Pintala, których również rozstrzelano. W 1938 roku oskarżono o zdradę i rozstrzelano Józefa Unszlichta, który, jak już wspomniałem, przez wiele lat kierował wywiadem Czeka. Nie uratowało go nawet to, że prowadzona przez niego na Zachodzie operacja dezinformacyjna o kryptonimie Trust była rzeczywiście wielkim sukcesem. W jej ramach powołano bowiem fikcyjną monarchistyczną organizację Azji Środkowej, która miała mieć wpływy w całej bolszewickiej Rosji. W rzeczywistości stała się ona dla Czeka narzędziem służącym do neutralizowania wrogów za granicą. Nabrały się na to wywiady wielu państw, w tym między innymi Polski, Francji, Wielkiej Brytanii. Ich szpiedzy, chcąc nawiązać kontakt z tą organizacją monarchistyczną, jechali do bolszewickiej Rosji, gdzie byli natychmiast likwidowani. Wraz z Unszlichtem ludzie Jeżowa zlikwidowali również Marię Skokowską, jego polską podopieczną, która założyła siatkę szpiegowską Czeka w Polsce. Wprawdzie w 1925 roku polski kontrwywiad ją namierzył i aresztował, ale potem wymieniono ją na polskich szpiegów ujętych w bolszewickiej Rosji. W każdym razie po powrocie do Moskwy Skokowską także oskarżono o zdradę i zgładzono. Najdłużej z polskich czekistów, którzy znaleźli się na kierowniczych stanowiskach, utrzymał się Stanisław Redens, który został rozstrzelany dopiero w 1940 roku. Nie pomogło mu jednak to, że jego żona była siostrą żony Stalina. Wszystkie wymienione przeze mnie osoby nie wyczerpują tematu Polaków zaangażowanych w działania sowieckiego aparatu terroru. Także w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu istniały grupy Polaków, które angażowały się w działania sowieckich organów bezpieczeństwa. Tyle tylko, że nie byli oni już zawodowymi rewolucjonistami, ale zdrajcami i renegatami polskiej narodowości. Ale to już odrębna historia, o której Państwu opowiem przy innej okazji. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite,
Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.